Tłoczki. Trochę namieszałem, jak remont robiłem. Haha, dobrze, że udało się to w miarę sensownie uratować. Witam serdecznie wszystkich widzów z powrotem na moim kanale. W poprzednim odcinku dowiedzieliście się, jakie miałem ciśnienie sprężania na poszczególnych cylindrach. No i niestety na tych pierwszych cylindrach, na cylindrze pierwszym i czwartym w pierwszym rzędzie mojej fałki, no to sprężanie nie było dosyć wysokie, było na pewno inne niż w pozostałych 4 cylindrach. No i musiałem przemyśleć tą sytuację, bo jednak robiąc remont silnika wiedziałem, że gdzieś musiał być popełniony jakiś błąd. Tak jak przewidziałem, popełniłem błąd w montażu. Słuchajcie, podczas kompletowania wszystkich części kupiłem sobie 2 tłoki od 3.0. Myślałem, że tłoki 2.7 i 3.0 są identyczne, miały te same oznaczenie, ten sam producent, te same wymiary zewnętrzne. Myślałem, że nic się nie różnią między sobą. Obejrzałem je dokładnie, pomierzyłem, wszystko wydawało się idealnie takie same. Ale jednak nie było. Komora spalania w tłoku 3.0 jest większa od komory spalania w tłoku od silnika 2.7. Nie jest to duża różnica, jest to subtelna różnica, bardzo ciężka do zauważenia na oko. Wychodzi tak z moich obliczeń, które przeprowadziłem i później z empirycznego eksperymentu z wodą, który przeprowadziłem, żeby policzyć i pomierzyć komorę spalania w tych tłokach. Także sprawą, którą musiałem się zająć w pierwszej kolejności w poszukiwaniu mocy w moim aucie, bo jak wiecie nie jest ona nominalna, była wymiana złych tłoków na te prawidłowe od tego silnika. Robota zajęła jakieś 3 dni po pracy, po kilkanaście godzin do wieczora, także narobiłem się trochę. Zobaczycie zaraz krótką relację, jak w moim warsztacie, czyli tutaj pod tą wiatą, pracowałem, by zmienić te tłoki. Dobra, miejsce mojej pracy. Tu już mam bańki na płyn chłodniczy i tak dalej. Nie są może to idealne warunki. Zobaczcie, na takich cegłóweczkach stoi auto, żebym miał chociaż dostęp do pod spodu do miski. Ale wystarczy. Zaraz będę się brał i rozbierał. No i dobra, już tam godzinkę popracowałem. Wszystko już porozbierane, przygotowane do zrzucenia głowicy. Rozrząd rozpięty, kolektor wydechowy odłączony, kolektor dolotowy odłączony. Wszystko, co tam powinno być, zostało mi spuścić olej, płyn chłodniczy i mogę już zdejmować głowicę. Głowica zrzucona. Tak to wygląda. Cylinder pierwszy od prawej i to w nim będę wymieniał tłok, bo to jest tłok od 3.0. Różnicy pewnie nie widzicie, ale ja teraz jak się przyjrzałem, to zauważyłem, że komora spalania jest jednak inna. Dlatego tutaj kompresja była mniejsza. No i trzeba wymienić ten tłok. Mijają kolejne godziny. Tak można powiedzieć w skrócie. Tutaj górę sobie zabezpieczyłem. Teraz dobrałem się do miski. Miska jest już zdjęta, odklejona. To też troszeczkę czasu zajmuje. Tu jest nie dość, że dużo śrub, to generalnie nie chciałem jej zniszczyć, a zdjęcie jej w taki mało destrukcyjny sposób też troszeczkę czasu zajmuje, bo ona jest dosyć mocno przyklejona i można ją łatwo powyginać i uszkodzić. Widzicie już teraz auto spod spodu, silnik spod spodu po zdjętej misce i po zdjętym tym plastiku ochronnym. Macie tu pompę, no i pierwszy rząd tłoczków. I za momencie będę odkręcał korbę i wyjmował tłok. Niestety, gdyby trzeba było coś zrobić przy drugim lub trzecim rzędzie, no to już katastrofa, można powiedzieć, taka mała, bo trzeba rwać silnik, żeby zdjąć dół silnika i można wtedy dopiero odkręcać korby, ale pierwszy rząd jest dostępny przez miskę. Paneweczka z tłoka numer 1. No generalnie nie wygląda źle, jakimś tam super znawcą panewek to ja nie jestem,
ale widziałem różne panewki z tego silnika, znaczy z różnych silników, ale tych od tej Audi. Ta naprawdę wygląda dobrze, można powiedzieć, że jak nówka. Ma tam kilka rysek wzdłuż, ale generalnie jest spoko. No, także da się, widzicie, kurczę, nawet tłoki wymieniać kompletnie bez żadnego podnośnika i super sprzętu. Można robić takie rzeczy. Wszak nie są to moje warunki pracy marzeń, no ale da się coś tam zrobić pod domem. Auto poskładane, jeździ już kilka dni, wszystko wydaje się być w porządku, więc niedługo kolejny etap diagnostyki i jedziemy na hamownię zweryfikować moją pracę. Co do granatowej Audi, bardzo dziękuję wszystkim za dobre słowo, wyrozumiałość i zrozumienie. Bardzo były mi potrzebne. Dzięki wielkie. Audi prawdopodobnie za pół roku pójdzie na sprzedaż, bo nie potrzebuje 2 samochodów, ale do tego etapu będę musiał poczekać, ponieważ jest jeszcze podatek dochodowy, który bym musiał zapłacić, gdybym sprzedał samochód wcześniej. Także będę sobie na razie jeździł 2 samochodami i tyle. Dziękuję też wszystkim, którzy chcieli mnie wesprzeć finansowo w związku z tą bardzo dużą opłatą na zrzutce. Koszt dla mnie jest niezwykle odczuwalny. 2500 zł to nie są małe pieniądze, ale czułbym się osobiście bardzo źle i jakoś wewnętrznie miałbym z tym problemy, żeby zrobić zrzutkę na te koszta, ponieważ to był mój błąd, moja pomyłka i jakby moje ryzyko i nie chciałbym tym obarczać was jako widzów. Ale niezwykle dziękuję za to, że chcieliście mi pomóc. Trzymajcie się, cześć.